Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Animal Bullets! Zapraszam do oglądania. W ostatnim czasie, przede wszystkim za sprawą TikToka, coraz częściej w internecie natrafiamy na tak zwanych NPC-towych streamerów. Jak dobrze wiemy, mianem NPC-tów określamy przede wszystkim postacie z gier wideo, które zazwyczaj nie są sterowane przez gracza i wykonują często te same, powtarzalne czynności. Zmienia się to jednak, kiedy gracz wywiera na nim jakiś wpływ, na przykład zaatakuje go. W przypadku NPC-towych streamerów zasada jest praktycznie ta sama. Ich zachowanie w trakcie transmisji często jest monotonne i nie ma większej emocjonalnej więzi ze swoimi odbiorcami. Zmiana ich zachowania natomiast wywołują prezenty, takie jak różyczki, pączki, frytki i wiele innych emoji, które takiemu streamerowi możemy wysłać. W zamian za te prezenty wykonuje on zazwyczaj jakieś różne nietypowe czynności. Oczywiście prezenty te działają w ten sam sposób co donate'y. Trzeba je wykupić, a w związku z tym streamer otrzymuje pieniądze. Nie da się ukryć, że jest to coraz popularniejszy trend, który również przybył do Polski. Jeżeli zobaczę, że tapujecie, biorę sosy. Jeżeli widzę, że przestajecie tapować, odkładam sosy. A jeżeli widzę, że zaczęliście tapować, biorę sosy. Opinie na temat tego zjawiska są naprawdę różne, jednak w ostatnim czasie pojawiła się tak absurdalna postać, że aż śmieszna. Urywki z jego streamów bardzo często sięgają nawet kilkuset tysięcy polubień i w związku z tym coraz to częściej pojawiają się z jego postacią nowe parodie i przeróbki, co czyni go naprawdę wielką ikoną NPC-towych streamów, a jest nim oczywiście Animal Bullets! Let me say that big word, bonjour. Let me say that big word, bonjour. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. I Need More Bullets, jak to często jest nazywany. Na swoim profilu na TikToku zebrał prawie 700 tysięcy obserwujących, co bez wątpienia jest imponujące, w jak krótkim czasie tego dokonał, robiąc głównie streamy i relatywnie rzadko dodając filmiki na swoim profilu. Ktoś mógłby zapytać, jaki jest jego fenomen. No, mężczyzna po prostu na tych streamach przebiera się za żołnierza, a w zamian za wcześniej wspomniane prezenty dodatkowo kręci swoim tyłeczkiem. Jest to tak wyjątkowy przypadek, że czasem sam streamer nie jest w stanie utrzymać powagi w trakcie swoich transmisji. Jednak najlepsze, przynajmniej według mnie w tym wszystkim, jest tworzenie przeróbek z jego postacią, na przykład wklejając go jako żołnierza walczącego na froncie. Jak można się domyśleć, tak oczywiście nie wygląda jego całe życie, w końcu te swoje ekskluzywne streamy prowadzi od bardzo krótkiego czasu, więc pytanie, czym tak właściwie zajmuje się na co dzień. Myślę, że w tej kwestii mogę was naprawdę zaskoczyć i myślę, że to idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim jest I Need More Bullets. W rzeczywistości nasz bohater nazywa się Raul Rivas, jest Francuzem i jeśli będziemy sugerować się jego starym kontem na Facebooku, pochodzi z Gotham. Jest to miejscowość znajdująca się nieopodal miasta Nottingham w Wielkiej Brytanii. Posługuje się językiem włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim i francuskim. Na co dzień jest naprawdę utalentowanym fotografem i grafikiem. Przykładowe zdjęcia możemy zobaczyć na przykład na jego Instagramie. Byłem w ogromnym szoku, kiedy to zobaczyłem i wnioskując po komentarzach ludzi, którzy również dokopali się do jego konta, nie tylko ja. Spoglądając na oznaczenia jego profilu możemy zobaczyć, iż jego fotografie często są wykorzystywane przez popularne profile, które zyskują nierzadko tysiące polubień. Również na jego kanale YouTube możemy zobaczyć w podobnym stylu niesamowite materiały. Wspomniałem szybciej również, że jest grafikiem. Co ciekawe, warto dodać, że w związku z tym prowadzi sklep z koszulkami, które można nabyć z jego grafikami. Swoje materiały na TikToku stopniowo zaczął publikować w 2021 roku. Początkowo wszystko wskazywało na to, że swój content będzie opierał również na swoich artystycznych zainteresowaniach. Jednak po pewnym czasie coraz to częściej eksponował na swoich materiałach swój tyłek. Z czasem robił to już na tyle często, że tyłek stał się wizytówką jego konta, co finalnie doprowadziło do jego nadzwyczajnych streamów. Ciężko powiedzieć, skąd pomysł na taki content, ponieważ nasz bohater nigdy się w tej kwestii nie wypowiadał i być może niczym legendarny Ricardo Milos po prostu lubi eksponować swoje ciało. I pewnie część z was uzna, że trochę przesadzam, bo Ricardo Milos czasem robił dużo mocniejsze rzeczy i to całkowicie nago. A przecież Raul jedynie co robi, to przecież robi swoje streamy w ubraniu i czasem tam potrzęsie tyłeczkiem, ale poza tym nic poza tym, prawda?
No właśnie, okazuje się, że nie. Dotarłem do filmiku, gdzie wykonuje te same czynności bez dolnej części garderoby, a zamiast majtek miał w sobie dużego, gumowego. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to zachęcam do skontaktowania się z moim grafikiem, być Roxem. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!